No siemanko Elson, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Michał z tej strony. Dzisiaj porozmawiamy sobie o różnych oszustwach, skamach i generalnie o tym, jak nie dać się oszukać. Nawet mam przygotowaną prezentację, także wiedz, że będzie się działo. Mam nadzieję, że to będzie taki materiał ponadczasowy, który pozwoli Wam się uchronić właśnie od straty środków, od wyczyszczenia Waszych portfeli. Także już nie przeciągając, zapraszam oczywiście na intro! Więc lecimy. Uwaga, scam, czyli jak nie dać się oszukać. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak działają takie skamy, na co należy uważać, jak zapobiegać im i na koniec podam Wam przeróżne naprawdę przykłady. Więc scam. Oszustwa krypto to różnego rodzaju metody oszustwa, które wykorzystują elementy kryptografii, technologii blockchain lub kryptowalut, aby oszukać ludzi i ukraść ich pieniądze lub dane osobowe. Co ciekawe, tutaj będą przykłady, które działają nie tylko w krypto, ale też na chyba wszystkich rynkach finansowych, także będzie tego dość sporo. Chciałbym również, żebyście się podzielili tym materiałem z osobami, które działają w jakikolwiek sposób w internecie, na to właśnie, żeby ich przestrzec przed utratą Waszych środków. I tutaj mamy kilka przykładów, to oczywiście nie są wszystkie, do tego jeszcze sobie wrócimy na sam koniec, ale to są takie główne, które należy wymienić, które Wam opiszę później. Więc phishing. Phishing to jest, gdy ktoś zakłada, właściwie duplikuje stronę, na którą my chcemy się zalogować, więc na przykład może to być strona banku, może to być strona giełdy lub jakakolwiek strona, w której musimy wpisać nasze dane. Więc ktoś sobie po prostu duplikuje taką stronę i zakłada adres bardzo podobny do tego oryginalnego. Zwykle tam jest jakaś literówka, jakiś przecinek nie, ale zwykle myślnik albo coś takiego i wysyłają nam na przykład maile, że tutaj musimy się zalogować, żeby uaktualnić nasze dane, czy żeby zrobić cokolwiek. Rozsyłane są takie linki i my nieświadomie klikamy w to, logujemy się, gdzie oddajemy po prostu nasze dane do logowania do tej właśnie strony. Kolejny mamy złośliwe smart kontrakty, czyli logujemy się gdzieś, dajemy approval lub robimy jakąś transakcję i nagle czyszczą nam nasz portfel. Później mamy hype'y lub Ponzi. Hype to znaczy High Yield Investment Program, więc działają takie programy, gdzie jak siedzimy od razu za maszynistą, który steruje tym całym pociągiem, to możemy coś tam zarobić, ale to przypomina taką grę w gorące krzesła na weselu. Coraz mniej jest tych krzeseł po prostu i jeśli nie wysiądziemy z tego pociągu w dobrym czasie, to zwykle już nic z tego nie ma. Ponzi to wiadomo, nawet na Netflixie teraz pojawił się podobno taki film o Madoffie, czyli o gościu, który stworzył jedną z najbardziej popularnych właśnie piramid finansowych opartą na Ponzi scheme, więc wypłaty użytkowników są finansowane z wpłat dalszych użytkowników. Cash graby, czyli jakieś produkty, które są robione tylko po to, żeby właśnie ściągnąć kapitał, a później po kilku tygodniach są one zamykane. Bardzo popularne w ostatnim czasie są gry Play to Earn, gdzie tam mamy jakąś totalną pikselozę, gdzie po prostu nie ma żadnej zabawy, nie sprawia nam to kompletnie żadnego fanu. Za to są tam bardzo wysokie procenty, na których możemy zarobić, zwykle w jakichś fikcyjnych tokenach, które właśnie należą do właścicieli. I zwykle to są takie projekty pay to play i pay to win. Później mamy fikcyjne inwestycje, więc ktoś nam na przykład oferuje jakieś mega procenty, jest jakimś mega traderem z 90% skutecznością i normalnie z $1000 zrobił nam $10 000 jeszcze w tym tygodniu. Tutaj jest adres, proszę mi wpłacić i normalnie będziemy bogaci już za tydzień. Pytanie jest, jeśli on miałby taką skuteczność, czemu by potrzebował Twojego kapitału? Później mamy oczywiście podszywanie się pod kogoś, no i tutaj to jest po prostu plaga, jeśli chodzi o boty na wszystkich chyba mediach społecznościowych. Jeśli dobrze poszukacie, to znajdziecie kilka moich kont na Instagramie, na Telegramie, gdzieś tam mam nawet kanał, który oferuje jakieś dziwne inwestycje.
Na Twitterze jest to samo. Czasami jeśli komentujecie moje filmy, to nagle się pojawia jakiś użytkownik, który nie ma Michał Lewicz jako nazwy użytkownika, ale ma tam WhatsApp z podanym numerem i zaprasza Cię na rozmowę i tam oferuje przeróżne inwestycje również. I teraz uwaga, ja nigdy nie napiszę do Was jako pierwszy. Chciałbym mieć tyle czasu, żeby gadać z Wami cały dzień i całą noc, jednak no nie za bardzo mam na to czas, więc jeśli piszę do Ciebie jako pierwszy, to najbardziej prawdopodobne to jest to, że to jest jakiś oszust, a tym bardziej jeśli Ci proponuję jakieś inwestycje. Nigdy nie popełniaj pochopnych decyzji, zawsze lepiej się przespać przed podjęciem jakiejkolwiek finansowej decyzji, także lecimy dalej. I tutaj mamy, na co należy uważać, czyli jakieś podejrzane nagrody, podejrzane giveawaye. Powiedzmy, że dostajesz e-mail, że wygrałeś $2000, tylko musisz się tutaj zalogować na tą i na tą giełdę, bo tam już zostały wysłane Twoje pieniądze i musisz je tylko odebrać, albo na przykład musisz zapłacić za fee. Tutaj jest podany link, tylko musisz dopłacić do fee, bo ta osoba, która Ci wysłała tą nagrodę, no nie miała wystarczających środków i Twoja nagroda gdzieś tam wisi w blockchainie, tylko musisz ją po prostu potwierdzić. Albo jest robiony na przykład giveaway na jakimś dużym twitterowym koncie, gdzie jest rozdawane $20 000 i pierwsze 2000 osób, które zareagują na tego tweeta, które coś tam zrobią, dostaną oczywiście tą nagrodę, tylko musisz zostawić tu follow, dać retweeta, jeszcze podać swój adres i możesz zobaczyć, że tam masz szansę, bo zostało 100 ostatnich miejsc, więc właśnie robisz to, wykonujesz wszystkie te akcje, później odzywa się do Ciebie właśnie to konto, podaje Ci jeszcze jakąś stronę dodatkową, gdzie tutaj się musisz połączyć, zweryfikuj Twój portfel i wyślemy Ci nagrodę i właśnie w tym momencie następuje czyszczenie Twojego konta. Później mamy obietnice wysokich zarobków, więc na przykład inwestycje, które będą Ci dawać 100-150% zwrotów w ciągu miesiąca. Tutaj zakładasz konto, my będziemy się nim opiekować, będziemy dokonywać wszystkich transakcji, Ty po prostu będziesz tylko czerpał zyski. To jest taki system, o którym nikt nie mówi, a my wybraliśmy właśnie Ciebie, bo właśnie Tobie chcemy pomóc i jesteś tą specjalnie wybraną, szczęśliwą osobą, która właśnie teraz osiągnie wolność od finansów. Tylko poproszę przelać mi tutaj Twoje środki i już więcej się nie zobaczymy, obiecuję. Niespotykane okazje, no to w sumie możemy to podciągnąć również pod to, co przed chwilą Wam powiedziałem. Jakieś giveawaye, jeśli coś wydaje się po prostu za dobre, to zwykle właśnie nie jest w ogóle dobre. Następną mamy pomoc admina i moderatora. Czasami ludzie szukają pomocy, jeśli chodzi o telegramy. Tak samo jest mnóstwo botów na Twitterze. Jeśli wpiszemy MetaMask help albo wallet help, to za chwilę pojawi się mnóstwo botów, które będą nam oferować pomoc i tylko musimy się połączyć na przykład z tą i z tą stroną, albo najlepiej, żebyśmy wpisali w Google Docsa nasze 12 słów kluczowych, bo tam trzeba zrobić update Twojego konta i musisz to zrobić już teraz. To jest najważniejsze, że wszyscy muszą to zrobić już teraz, bo za 5 minut już stracisz swoje środki. Oni bardzo często bazują na tej uciekającej okazji, tak żeby ludzie nie mieli czasu się zastanowić, że tu i teraz trzeba to dokonać, musisz to zrobić, tu musisz kliknąć, tu musisz się połączyć, więc musisz wiedzieć, że nigdy żaden admin, żaden moderator nie będzie wymagał od Ciebie podania słów kluczowych. W ogóle nikt nigdy nie będzie wymagał od Ciebie podania słów kluczowych, czyli tak zwanych seedów albo mnemonika. Później mamy podejrzane strony, więc na przykład dostajemy e-mail, że tutaj należy się połączyć z tą i z tą stroną, bo tutaj jest uciekająca okazja znowu i możesz zarobić jakieś pieniądze. Łączysz się, dajesz approve'a, czyli pozwolenie na dostęp do swoich środków i czyszczą Ci elegancko konto. Dzieje się tak bardzo często przy odbieraniu różnych airdropów lub na przykład przy okazji ostatniego airdropa na Aptosie również były rozsyłane różne maile, pojawiały się różne konta na Twitterze, że tutaj jeśli jeszcze nie odebrałeś, to tutaj pod tym adresem możesz go odebrać. Łączyłeś się z swoim portfelem, co ciekawe zwykle Aptosa się odbierało na tych aptosowych portfelach, a tam się trzeba było połączyć MetaMaskiem. No nie wiadomo czemu, ale no jeśli jest tam $2000,
do odebrania, to łączymy się, akceptujemy wszystko i również czyszczą nam portfel. Tutaj najlepiej jest po prostu dodawać sobie strony do ulubionych. Później mamy tokeny lub NFT, których nie kupiliśmy, a magicznie pokazały się na naszym portfelu. Ja mam kilka takich adresów, które są publiczne, na przykład mój adres airdropowy, który chyba zna każdy i bardzo często tam wpadają różne NFT-ki. NFT wygląda tak, że jest tam znak dolara i jest podpisany $2000 i pod spodem jest mały adres, gdzie tam się trzeba połączyć, na przykład, żeby sprzedać tego NFT-ka, czyli nie wiem, co tam trzeba zrobić. Ja nigdy się nie łączyłem do takich stron, ale wiadomo, o co chodzi. Łączymy się, podpisujemy, dajemy pozwolenie i później już nie mamy czego sprzedawać. Tak samo jeśli chodzi o tokeny, bardzo często są rozsyłane jakieś shitcoiny, tokeny, które nie miały nigdy listingu i pod tym tokenem jest na przykład adres, który prowadzi do jakiegoś DEXa i na tym DEXie możemy go sobie sprzedać. Z tym, że później jak już się połączymy, to okazuje się, że już nie mamy co sprzedawać. Więc jeśli masz coś takiego na portfelu, to po prostu to zignoruj. Również dziwne transakcje. Ostatnio pojawiło się coś nowego, gdzie wysyłane są prawie puste transakcje, praktycznie z takiego samego adresu jak ten nasz, bo jest taki sam początek i taki sam koniec. Może się tam różnić kilka znaków w środku. I chodzi o to, że ci skamerzy liczą, że my po prostu kiedyś wyślemy tam jakieś środki. Dobra, lecimy dalej. Jak zapobiegać? Przede wszystkim nie klikamy w podejrzane linki, zawsze korzystaj z oficjalnych linków, wbijaj na Twittera, gdzie tam macie Linktree. Jeśli chodzi o jakieś projekty, wbijacie na oficjalnego Twittera, macie tam Linktree, gdzie macie podwieszone wszystkie potrzebne linki, lub na przykład na Discordach zwykle są takie kanały Useful Links i tam są wymienione wszystkie linki. Najlepiej właśnie korzystać z tych miejsc. Nie bądź chciwy. Wiadomo, chciwy traci zwykle 2 razy albo nawet i więcej. Możemy często ulegać tym bardzo na pierwszy rzut oka lukratywnym okazjom inwestycyjnym, gdzie możemy zarobić horrendalne sumy. Zwykle z tego nic nie wychodzi. To jest po prostu, żeby zwabić tych nieświadomych. Spokój i opanowanie. Przede wszystkim, jeśli właśnie dostajemy takie oferty, to najlepiej jest nie działać pod impulsem, więc tak jak wam powiedziałem wcześniej, najlepiej jest się z tym przespać na spokojnie. Jeśli ta okazja ucieknie nam w ciągu kolejnej godziny, no to trudno, może lepiej nie będzie z niej skorzystać. To jest właśnie taki trik wykorzystywany bardzo często po to, żeby właśnie zmusić nas do impulsywnego działania, które bardzo często kończy się bardzo źle. Sprawdzaj wszystko 2 razy, to jest również bardzo ważne. Sprawdzajcie, na jakie strony wchodzicie, gdzie się łączycie, czy wszystko jest poprawnie, czy wszystko się zgadza. Bardzo często robimy coś automatycznie, bo robiliśmy już to tyle razy, że po prostu klikamy na ślepo i też bardzo często się to źle kończy. Sprawdzaj cały adres, czyli to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Hakerzy już znaleźli taki sposób, że potrafią wygenerować nowy adres, który jest łudząco podobny do naszego, bo ma taki sam początek i taki sam koniec, bo nikt nie sprawdza całego adresu. I w ten sposób, jeśli nie zapisujemy sobie naszych adresów, to możemy sprawdzić, że tutaj dostałem jakąś transakcję z tego adresu, więc to jest pewnie ten mój, bo końcówka jest taka sama, więc tam wyślę środki, a tu okazuje się, że nie. I na koniec mamy odłączaj się portfelem od różnych aplikacji, których używałeś. Możemy do tego używać stron Revoke, albo możemy na przykład wejść w MetaMaska, kliknąć sobie 3 kropeczki, tam mamy Connected Sites i możemy się odłączyć od tych stron. A najlepszą taktyką jest w ogóle używanie airdropowych portfeli, jeśli nie jesteśmy pewni, gdzie się łączymy. Mówiłem już o tym w materiale BHP do krypto, który wam podwieszę tutaj u góry. Serdecznie zapraszam, jest to również taki właśnie materiał ponadczasowy, a my możemy lecieć dalej. I tutaj przykłady skamów. Tutaj właściwie część już sobie omówiliśmy, ale przelecimy przez to jeszcze raz. Phishing, czyli są to strony, które podszywają się pod strony, które znamy. Zwykle one są wykonane w zasadzie identyczny sposób. Chodzi o to, żebyśmy nie zauważyli różnicy. Jedyna różnica jest właśnie w adresie. Dlatego najlepszym sposobem jest po prostu dodawanie do ulubionych tych stron, które używamy bardzo często. Możecie sobie dodać w zakładki, na przykład krypto.
później macie social media, później macie sprawy prywatne lub jakieś inne kategorie, które tam używacie. Zależy jakie przeglądacie strony. I później każdą tą stronę sobie oznaczyć, po to właśnie, żebyście wiedzieli, że ta strona, na której się logujecie, to jest dokładnie ta sama strona. Bardzo często na przykład usuwamy ciasteczka z przeglądarki i wtedy jeśli nawet wpisywaliśmy ten adres strony, to ta strona później po części nam zniknie. Więc dużo lepszym sposobem jest po prostu zapisywanie stron do bookmarków, czyli zakładek. Dobra, dalej mamy złośliwe smart kontrakty i opcja approve. I tutaj mamy przeróżne sposoby, często jest to również łączone z phishingiem, czyli po prostu zmieniana jest strona, żeby była nie do poznania, żeby była identyczna. Łączymy się tam, dajemy pozwolenie do naszych środków, bo myślimy, że będziemy robić jakiegoś swapa, a tu się okazuje, że to wcale nie jest ta strona i znikają nam środki. Bardzo podobnie może być na przykład przy mintingu jakichś NFT lub przy poszukiwaniu jakichś airdropów, które bardzo często są jakieś szemrane i zwykle czyszczą nam również konta. Kolejny mamy Dust Attack. To jest właśnie wysyłanie jakichś fejkowych tokenów, fejkowych NFT na nasz portfel z nadzieją na to, że nagle znajdziemy i tam się okazuje, że te tokeny są bardzo dużo warte, więc fajnie by było je gdzieś sprzedać. Może coś kupiłem wcześniej, nie pamiętam, a widzę, że tutaj mam sporo kasy do zgarnięcia i do tego pod spodem tego tokena tam jest strona z DEX-em, gdzie mogę go sobie sprzedać, więc elegancko tam wchodzę i próbuję go sprzedać. Niestety płynność jest za mała, klikamy i za chwilę okazuje się, że wszystkie środki nagle magicznie wypłynęły z naszego konta. Adres Poisoning Attack, czyli dostajemy jakieś małe środki na nasze konto właśnie z walletu, który jest praktycznie identyczny do jednego z naszych adresów, więc początek i koniec ma taki sam, różni się tam kilka znaków w środku. I oszuści robią to z nadzieją, że po prostu kiedyś może się pomylimy i wyślemy środki na ten ich adres, który jest łudząco podobny do naszego. Rug pulle i cash graby, więc jeśli na przykład inwestujemy w jakieś tokeny, to nie zawsze są shitcoiny, bo zdarzały się rug pulle również na takich tokenach nawet z pierwszej strony z CoinMarketCap. Jakiś haker lub jeden z deweloperów w zespole znalazł po prostu błąd, w którym potrafił wyciągnąć płynność z puli płynności i teraz wszystkie tokeny, które mamy, generalnie nie da się ich już sprzedać. Cash graby to są projekty, które są budowane tylko po to, żeby właśnie zaciągnąć inwestorów, którzy inwestują w jakieś zwykle słabe projekty, które obiecują bardzo wysokie stopy zwrotu, jednak po kilku dniach się zawijają i słuch o nich ginie. Hypy i Ponzi to już sobie omówiliśmy, więc bardzo lukratywne programy zarobkowe. Bardzo często wypłaty pierwszych inwestorów są finansowane z wpłat późniejszych inwestorów. Później mamy cloud mining, czyli kopanie w chmurze. Inwestowałem w kilka projektów cloud miningu, gdzie tam się kupowało jakieś koparki, moc wydobywczą się kupowało, można było kopać bitcoina, dogecoina, ethereum, no bo po co w sumie zakupować cały ten sprzęt do domu, po co macie to hałasować, jeszcze nie wiadomo jak to ustawić. Najlepiej jest właśnie wykupić udziały w takim cloud miningu i no 99% tych cloud miningów popadało i nigdy nie wypłaciło żadnych środków, a nawet jeśli wypłacili, to płacili to zwykle w jakichś swoich tokenach, których i tak później się nie dało sprzedać. Lecimy dalej. Fikcyjne inwestycje, fake ICO, fake free mint. Fikcyjne inwestycje to wiadomo, ktoś nam obiecuje jakieś nie wiadomo góry, tak samo horrendalne stopy zwrotu i różne bardzo obiecujące inwestycje. Tak samo mamy z fake ICO, po prostu tworzone są jakieś fikcyjne ICO, które zwykle podrabiają jakiś projekt, który jest na hypie, o którym jest głośno i później chodzi o to, że tutaj jeśli chcesz zainwestować w ten projekt w bardzo wczesnej fazie, to tutaj musisz wysłać swoje Ethereum, no i okazuje się, że to jest fałszywa strona, więc jest to połączone właśnie też z tym phishingiem. Wysyłamy
nasze Ethereum i możemy mu pomachać na do widzenia. Jeśli chodzi o fake free mint, to tutaj również często robione są kolekcje, tak zwane free minty, gdzie możemy wymintować sobie NFT tylko opłacając gaz, jednak łącząc się z tą stroną dajemy jej tam pozwolenia później na to, żeby oni nam wyczyścili nasz portfel, także jeśli chodzi o free minty, to też lepiej mieć taki osobny właśnie portfel. Kolejną mamy grupy pump and dump, więc są celowane w różne shitcoiny o małej płynności. Powiedzmy, że nawet czasami liderzy tych grup tworzą swoje własne shitcoiny, które później pchają w różnych influencerów. Oni mają zwykle kilka poziomów tych swoich grup, więc na początku oni go skupują, później skupują ludzie, którzy płacą jakieś pieniądze za dostęp do tej grupy, później jest kolejny level, którzy również płacą, tylko trochę mniej, później są ci darmowi, na których są właśnie zrzucane te wszystkie torby i oni to najpierw pompują, bo to jest właśnie ten projekt, to jest ten następny Dogecoin, czy Shiba, czy następny coś tam, a później zrzucają te swoje tokeny właśnie na nieświadomych inwestorów. Kolejne mamy podszywanie się pod kogoś, które jest ostatnio bardzo popularne na social mediach. Tak jak mówiłem, nigdy nie napiszę do ciebie jako pierwszy, nigdy nie będę ci proponował jakichkolwiek wspaniałych inwestycji, na których wszyscy zarobimy tyle, że będziemy wszyscy jeździć takimi zielonymi Lambo, chociaż czerwony jest szybszy. Dobra, i wydaje mi się, że już omówiliśmy sobie wszystko, także dzięki serdeczne za obecność, podziel się tym materiałem ze swoim znajomym i znajomą. Również zapraszamy na grupę Discord, link znajdziecie w opisie, trzeba się zapisać na listę mailingową i później wam przyjdzie kolejny e-mail zwrotny, który należy potwierdzić. Mało tego, dzisiaj opublikuję pierwszego vloga z Norwegii na moim nowym kanale Michalski Vlog, gdzie was serdecznie zapraszam. I to by było na tyle, więc zostaw jakąś łapkę w górę, subskrypcję, jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału i siemanko, pozdrówki, yo!